dobry, witam Was serdecznie na Overdrive Fan Studio. No niestety, chyba nie słyszeliście tego, co gram, ponieważ, jak widać, w tej oto gitarce nie mam kabla, ale za to mam słuchaweczki podłączone bezpośrednio do niej, ponieważ to cudo od Harley Bentona, po pierwsze, nie dość, że ma wyjście słuchawkowe, ma jakiś tam wbudowany wzmacniacz, to jeszcze ma symulację 5 różnych barw, wszystko sterowane stąd, więc nie trzeba tej gitary podłączać do żadnego wzmacniacza, a nawet jeżeli mamy jakiś inny wzmacniacz niegitarowy, jakąś kolumnę, cokolwiek, możemy generować brzmienia bezpośrednio z niej, bez żadnych multi-efektów, przesterów, kostek itd. Zapraszam serdecznie do obejrzenia najnowszego materiału na Overdrive Fan Studio, w którym to przedstawię Wam to najnowsze cudo od Harley Bentona. I tyle. Gitara elektryczna bez wzmacniacza może istnieć. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i zaczynamy. Powiem Wam, że normalnie materiał dla co po niektórych widzów, którzy nie ukrywajmy, że są początkujący i nie zdają sobie z niektórych tematów spraw. Otóż miałem kilka takich pytań. Otóż, czy można kupić gitarę elektryczną bez wzmacniacza, czy ma to sens? W tym wypadku ma. To jest najnowszy produkt od Harley Bentona, a nazywa się to tak pięknie ST Jamster w kolorze SC. A to jest tak naprawdę nic innego jak identyczna konstrukcja jak te słynne ST20 HSS, z tym, że faktycznie to cudo ma wbudowany gdzieś tutaj jakiś wzmacniaczyk, coś, co powoduje, że mamy po prostu jakieś tam barwy. No, rozwiązanie wcale nie takie głupie. Tak patrzę na siebie i sam nie mogę się przyzwyczaić. Jak tam Wam się podoba moja odrastająca broda? Już jest trochę lepiej, ale jeszcze dużo brakuje po tym wspaniałym filmie. Także wracamy, słuchajcie, wszystko jest w normie. Wracamy do stracików, do Harley Bentonów, bo wszyscy za nimi tęsknili. Ciekawa propozycja, słuchajcie, podłączam kabelek i już Wam wszystko tutaj tłumaczę. Dobra, jeszcze raz przypominam, że jest to normalna gitara typu Strat z układem HSS i również możemy dokładnie z niej pasywnie korzystać. Mamy tutaj właśnie taki przełączniczek Passive, Active. To powoduje na to, że w tym momencie jest to wyłączone. Gitara gra normalnie z kabla, tak jak powinna grać zwykła elektryczna gitara. Natomiast jak włączymy sobie Passive, odpala nam się właśnie piękna lampeczka i tutaj zaczyna się cała zabawa. Głośność oczywiście jest z głośnością. Tu mamy pokrętełko ton, natomiast tutaj w tym przełączniczku, ja może zrobię w ten sposób i może jednak coś będzie widać. Mamy wbudowane właśnie barwy. Mamy, słuchajcie, 5-taki pozycyjny przełącznik Clean plus Reverb, Overdrive, Distortion i Distortion plus Delay. To się normalnie tak tutaj przełącza i za chwilę Wam wszystko zaprezentuję. Mamy wyjście słuchaweczkowe, to z tego właśnie korzystałem na samym początku, czyli wpinamy słuchawki, mamy wszystkie te możliwe barwy. Mamy też wyjście na głośniczki tutaj. Co prawda nie wiem, czemu mi to wyjście akurat nie działa, ale jest. Natomiast dodatkowo mamy w tym środkowym tonie, widzicie, przełączniczek. Nim przełączamy sobie jakieś tam ustawienia. Raz to będzie reverb, raz to będzie natężenie, w zależności od konkretnej barwy. Natomiast jest też takie coś, że sygnał ten po tych wszystkich przetworzeniach również idzie przez kabel sygnałowy, więc ja jestem dlatego też w tym momencie podłączony kablem sygnałowym bezpośrednio do karty dźwiękowej, bez żadnych tutaj ulepszaczy, cudaczy. Dostajecie prostą surówkę. Nawet patrzcie, jak teraz sobie włączę Passive, o, coś Wam pyknęło. To jest zwykła barwa gitary elektrycznej. Prawda? A teraz zaczyna się dziać magia, czyli włączam Active. Gdzie to jest? O. Włączam
Active. Mamy tą ala symulację cleanu. Przełączam lampeczkę z zielonego na niebieską. Czy coś się zmieniło? Ja aż tak bardzo nie słyszałem, bo nie mam za dobrego odsłuchu. Dobra, podgłosiłem sobie, więc już teraz będę lepiej słyszał. Zmieniam, słuchajcie, ustawienie teraz gałeczki na Clean plus Reverb. Mamy jakiś reverbik, nie? No teraz już słyszymy, nie? I wersja czerwona. To już się dzieje. To teraz czas na overdrive. Nie, można w sumie grać. Oczywiście ton również działa. Jakby ktoś chciał tą górę sobie ściąć. Teraz distortion. Distortion na niebiesko. Ups. I na czerwono. No słuchajcie, dokładnie to, co słyszycie teraz z kabla, to jest to, co będziecie słyszeli w słuchawkach, więc kto chce, to naprawdę można się tym pobawić. No. I teraz ostatnia barwa, czyli distortion plus delay, ale zrobimy pierw zieloną lampkę. To prędzej do solówek, nie? Zrobimy teraz wersję niebieską. To już tego delaya trochę nawalili, czy tam reverbu, a w to co będzie w czerwonym. Jak tu można solówy grać, same grają. Nie, to już jest lekka przesada. Nawet mi ta podstawowa wersja z pewnością wystarcza.
No i co, szanowni państwo, powiedzą na tego typu rozwiązanie? No, natomiast ważny tutaj jest jeden temat, to jest, słuchajcie, nadal niskobudżetowy instrument. Gitara na 2 kwietnia kosztuje 535 zł. I w zasadzie można kupić młodemu człowiekowi gitarę bez wzmaka. Dajesz młody słuchaweczki i sobie możesz grać i nikomu nie przeszkadzać. Więc uważam, że jest to naprawdę spoko rozwiązanie. No wiadomo, to jest ST20, więc no, ja nie jestem zwolennikiem tych gitar. Moim zdaniem no są to, no, co ja powiem, niskobudżetowe gitary, więc komfortu wielkiego grania na nich nie ma. Natomiast są grywalne i jakoś tam dają radę. To już pozostawiam każdemu z Was. No, nie za taką kasę nie wiem, czy cokolwiek lepszego można wyrwać. A jeszcze ze wzbudowanym tym wzmakiem jakoś to daje radę oczywiście. Ewentualnie wiecie, co możemy zrobić? Zobaczyć, jak to cudo sprawdza się, ale bezpośrednio na wzmacniaczu prawdziwym. Czyli ja teraz się przełączę pod mojego Laneya. Wkładam ten fioletowy kabel nie bezpośrednio w mikser, tylko do Laneya. Wyłączam to cudo, że jest teraz pasywne. Tylko tu muszę źródło nagrywania zmienić, bo teraz będę teraz na mikrofonie. Także chwila przerwy. Tak, dokładnie w tym momencie korzystam z tego pasywnego ustawienia, czyli jestem na Laneyu IRT Studio. Tak brzmi ta gitara normalnie wpięta po prostu we wzmaka. Tam jest jakiś pogłosik też. No, cudów nie ma, nie? Cudów nie ma. No, przez te, że gra tak. Dobra, ale wracamy do klina i teraz włączę ten tryb aktywny i na przykład zobaczymy, jak tutaj gra overdrive, czyli teraz jestem na klinie na wzmaku, ale overdrive idzie z tego. I tyle, że mam pogłos, który jest po prostu we wzmaku, nie? Teraz już mam tego distortiona tutaj. Czyli mamy jakby brzmienie tego cuda od Harley'a plus brzmienie lampy z Laneya. No i wiadomo, kolumny i mikrofonu też, nie? To już przesada, to już przesada. Nie, tak robić nie będziemy. Śmieszne. Powiem tak, to wcale nie jest głupie rozwiązanie. To wcale nie jest głupie rozwiązanie. Nawet chciałbym w kilku swoich lepszych gitarach tego typu rozwiązanie mieć. No bo to tak naprawdę dużo miejsca więcej nie zajmuje. Z drugiej strony mamy po prostu zaślepkę na bateryjki. Nie będę jej rozkręcał, ale pewnie tam jakieś bebechy tutaj są wrzucone. A może trochę odkręcę i podejrzymy, chociaż troszeczkę. Tak wiecie, podnosząc ten pickguard, nie? O, widzimy? Tutaj cała ta elektronika jest tam na jakiejś płytce dorzucona. I tak naprawdę wcale to dużo miejsca nie zajmuje.
Tutaj oczywiście tą plakietkę z tymi wszystkimi podpisami możecie sobie potem odkręcić i tego nie będziecie mieć. No, a ja właściwie jestem gotowy zakończyć materiał. Co miałem sprawdzić, to sprawdziłem. Co miałem wam powiedzieć, to powiedziałem. Jaka jest moja opinia? Taka średnia, bo zarazem spoko pomysł, no ale zarazem wiadomo, jest to kiepski instrument, więc jakoś ja się tym nie jaram mega. Natomiast mówię, to może być świetne rozwiązanie, typu kupujemy dziecku prezent na coś i masz gitarę, wepnij se słuchawki i se graj. Jest cisza w domu, spokój, nie trzeba kupować wzmacniacza, nie trzeba odpowiadać na trudne pytanie, a jaki będzie wzmacniacz najlepszy do tej gitary? Więc jakby cały komplet gra. Okej, no. W sumie to chyba całkiem spoko. Także słuchajcie, gitarę dobrze wiecie, gdzie możecie kupić. Link wam daję oczywiście w opisie. A czy ta gitara na przykład sprawdzi się w wypożyczalni? Czy będzie popyt na tego typu instrumenty na początek? Nie wiem. Zobaczymy, wstawię i sprawdzimy. A ja dziękuję serdecznie patronom kanału za oglądanie i za wsparcie. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Dajcie znać, co sądzicie wy, po pierwsze o tego typu rozwiązaniu, po drugie o tym brzmieniu, które tutaj fabrycznie jest. Czy jest totalna tragedia, dramat i nie. Czy jakoś ujdzie. Czy macie jeszcze jakieś inne informacje o podobnych sprzętach. Gitarka w ogóle występuje jeszcze w tym czarnym kolorze. Nawet chyba taki czarny, ale też taki brokatowy, sparklowy. Ale uważam, że ta jest ładniejsza. Przynajmniej. Czarne są niefajne, prawda? To tylko 1 kwietnia czarne gitary są cudowne. Dobra. Dzięki serdecznie i w ogóle mega fajnie za ten odzew z tego filmu z 1 kwietnia, że was zaskoczyłem, że mi się udało. No, okej, no. Jeszcze trochę i wszystko odrośnie. A jak pewnie wam wstawię kolejnego dnia jakiś inny materiał, to wiecie, że część materiałów montuję dużo wcześniej i mam kilka gotowców, to patroni kanału o tym wiedzą, bo mają dostęp do wcześniejszych materiałów. Jakbyście chcieli mieć dostęp do wcześniejszych materiałów, to również zapraszam do Patronite'a. I dzięki jeszcze raz serdecznie. Pamiętajcie też, kupując z moich linków 100 na cokolwiek, również wspomagacie moją działalność tutaj na kanale. Także dzięki serdecznie, że jesteście i do zobaczenia w kolejnych materiałach na Overdrive Fun Studio. Nie zagram pam, bo już się wyłączyłem. Pa!